Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś podzielę się z Wami fascynującymi informacjami na temat leczniczych właściwości lilaka pospolitego. A fascynującym będzie to tym bardziej, że na końcu pojawią się także przypisywane mu właściwości magiczne. Na liście roślin, którymi natura bardzo hojnie nas obdarowuje każdej wiosny, ciekawe dlaczego, znajduje się lilak pospolity, nazwa łacińska Syringa vulgaris, który znajduje się także na liście roślin mało znanych jako zioła lecznicze. Jest to roślina o niezwykłych właściwościach, które od wieków wykorzystywane są w medycynie naturalnej. Surowcem zielarskim, czyli tym, co stanowi bazę dla przygotowywania leków, są różne części lilaka: kwiatostan, liść, kora i owoc. Te części suszone są w cieniu, w przewiewnym miejscu, aby zachowały swoje właściwości. Poddając surowiec przemianom alchemicznym, możemy tworzyć nalewki, napary, odwary. Znakomitym i smacznym rozwiązaniem jest picie herbatki ze świeżych kwiatów. Ponadto z kwiatów lilaka możemy sporządzić syrop do spożywania w razie kaszlu lub używać tego syropu do słodzenia ziołowych i nie tylko ziołowych naparów. Jeśli chodzi o działanie wewnętrzne, lilak wykazuje szereg pozytywnych właściwości. Już od dawna znany jest jako środek przeciwzapalny, przeciwdrobnoustrojowy, a także diuretyczny. Zalecany jest również w przypadku stanów zapalnych błąd śluzowych jamy ustnej i gardła, przy paradontozie, infekcji candida czy nawet w przypadku hemoroidów. Dzięki zawartości fitoncydów antybakteryjnych i przeciwwirusowych lilak wzmacnia odporność organizmu. Skutecznie działa w przypadku kaszlu, zapalenia oskrzeli, ogólnie w przypadku chorób przeziębieniowych. Działa wyraźnie na potnie. Może być skuteczny nawet w przypadkach wrzodziejącego zapalenia jelit i zespołu jelita drażliwego. No musicie przyznać, że trochę tego jest. Lilak może przynieść ulgę nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie. Jego ekstrakty są stosowane do przemywania oczu, skóry, a nawet narządów płciowych. Znajduje zastosowanie w kosmetyce jako środek wspomagający regenerację, antyseptyczny czy do łagodzenia problemów skórnych. Tu głównym surowcem są liście. Jak przyjmować preparaty z lilaka? Możemy sięgnąć po napar z liści, kwiatów, gałązek lub odwar z kory. Dawkowanie zależy od rodzaju dolegliwości i indywidualnych potrzeb, ale zawsze pamiętajmy o skonsultowaniu się z profesjonalistą. Ogólnie mogę podpowiedzieć, że na napar z kwiatów, gałązek i lub liści bierzemy jedną łyżkę rozdrobnionego surowca na 250-300 ml wrzątku i pijemy 2-4 razy dziennie po 200 ml. Kora wymaga gotowania, odwar, przez około 10 minut. Niektóre składniki lilaka pokrywają się z tymi zawartymi w eleuterokoku, co dodatkowo potęguje jego korzystne działanie, a glikozyt fenolowy, znany jako echinakozyt, hamuje rozwój opornych na antybiotyki bakterii. Wyciągi z kory i gałązek lilaka mogą również działać ochronnie na wątrobę i stymulować wydzielanie żółci. Za chwilę zobaczycie zapis tego, co wynika z przekazów medycyny ludowej i tego, co potwierdziły już badania naukowe. A później przeniesiemy się w dziedzinę magii.
Lilak jest także rośliną magiczną. W niektórych kulturach europejskich, takich jak Polska czy Francja, lilak był uważany za symbol miłości, szczególnie romantycznej miłości, czystości i niewinności. W mitologii greckiej lilak był powiązany z historią o Panu, bogu lasów i natury, który zamiłował się w nimfie o imieniu Syringa. Ta przemieniła się w krzew lilaka, aby uciec przed jego zalotami. W niektórych regionach Europy, zwłaszcza w krajach bałtyckich, lilak był tradycyjnie sadzony w pobliżu domów jako środek ochrony przed złymi duchami i negatywną energią. W praktykach folklorystycznych, takich jak wierzenia ludowe na terenach wiejskich Europy, gałązki lilaka mogły być palone lub zawieszane nad drzwiami, aby zapewnić ochronę przed czarami i chorobami. W niektórych tradycjach magicznych lilak był używany do wyroczni i praktyk wróżbiarskich, szczególnie w kontekście zwiększenia intuicji i zdolności do przewidywania przyszłości. W pewnych kulturach ludowych, takich jak bałkańskie tradycje ludowe, kwiaty lilaka były używane w kąpielach i na parach do oczyszczania ciała i umysłu oraz leczenia różnych dolegliwości. To już wszystko w tym przekazie. Wierzcie mi, warto korzystać z dobrodziejstw natury. Korzystajcie więc z właściwości tej znanej rośliny, którymi natura ją obdarzyła. Do następnego razu.